Cześć! W tym odcinku zajmiemy się kolejnym zadaniem z naszego rodzimego CTF-a z cert.pl i będzie to zadanie o nazwie CAD-Blage. W odróżnieniu do poprzedniego zadania, to zadanie już rozwiązałem wcześniej, także pokażę po prostu, w jaki sposób doszedłem do rozwiązania krok po kroku, natomiast już, tak jak mówię, znam rozwiązanie, więc na pewno film będzie troszkę krótszy. Ok, no to lecimy. Odpalamy. I co widzimy? Aha, no widzimy na razie jeszcze linka, więc odpalamy tego linka. No i dobra, mamy jakieś koty, jakieś obrazki kotów tutaj, jakieś dziwne inne wpisy. I teraz tak, nie wiadomo jeszcze o co w nim chodzi, to znaczy zakładam, że nie wiemy, więc tak, patrzymy w kod. I co mamy w kodzie? W kodzie mamy taki napis, że próbuję dewelopować moje strony według najświeższych, najnowszych standardów i używam systemu kontroli wersji. OK, czyli wiemy, że został tu użyty jakiś system kontroli wersji, być może Git, być może SVN, być może Mercurial, albo jakieś jeszcze, wiem, że są jeszcze inne. No ale patrzymy, co jest dalej w stronie. Tu są jakieś dziwne wpisy typu jakby z PHP. Coś kawałki PHP. No ale tak poza tym to nic ciekawego tutaj nie widzimy. Na razie widzimy, że jest ten system kontroli wersji, CSS-y, no i w zasadzie tyle, tak? A w samym opisie zadania, jak sobie przeskoczymy, mamy tak, nazywa się CAD-Blage zadanie i to niewiele nam tutaj mówi. Natomiast tutaj jest podpowiedź, że na szczęście PHP ciągle istnieje, nie muszę uczyć się innych języków, czyli znaczy, że jest to w PHP napisane. Czyli mamy dwie informacje, mamy repozytorium i zadanie jest w PHP zrobione. No dobra. Wracamy więc do niego. I teraz tak. Ponieważ jest tu jakiś system kontroli wersji, no to możemy na przykład sprawdzić, czy /katalog.git jest osiągalny. I okazuje się, że OK, jest forbidden, ale istnieje. Czyli to znaczy, że mamy taki katalog tutaj. Czyli co możemy zrobić? Możemy sprawdzić, czy na przykład istnieje jakiś, czy dostęp do innych plików za katalogiem Git jest możliwy, czyli po prostu często jest tak, że na jakiś katalog jest nałożone obostrzenie, czyli brak dostępu, natomiast pliki za tym katalogi bez problemu można oglądać. To jest taki też częsty błąd w konfiguracji. Dobra, to sprawdzimy teraz coś takiego jak git-config bodajże. I rzeczywiście mamy plik git-config tutaj u góry. Czyli mamy git-config, czyli znaczy, że jakieś pliki tam istnieją i co w takim razie można zrobić? Jak wiemy, że już mamy do git-configa dostęp, to ogólnie do gita, to można to jakoś ręcznie zrzucać, natomiast no nie ma sensu za bardzo, bo ja użyłem takiego programu, który się nazywa Git Tools. Za pomocą tego programu jesteśmy w stanie zrzucić zawartość tego repozytorium. Ja go gdzieś tutaj zaraz wygooglam. Git Tools. I to może być to. Tak, jest to, powiększę, jest to narzędzie w Pythonie umożliwiające, tu interesuje nas dumper, czyli skrypt do zrzucania repozytorium oraz skrypt ekstraktor już po zrzuceniu do rozpakowywania jakby tych wszystkich danych, które są w formie takiej binarnej do tego tak naprawdę kodu, który tam został w środku zakomitowany. No, lub innych danych.
Jesteśmy na moim Ubuntu Windowsowym, że tak powiem. No i teraz tak, wypadałoby nam rzucić to repozytorium. Git clone. Zrzucamy to. Mamy to, wchodzimy do Git Tools. Do dumpera. I mamy skrypt git dumper sh, który używamy w ten sposób, że podajemy URL z gitem i URL docelowy, tak? No to zróbmy teraz tak, gdzie mamy ten nasz URL? Skopiujemy sobie go, no i OK. I teraz robimy tak, git dumper. To jest nasz URL z naszego zadania i docelowy to jest jakiś tam, nie wiem, git out na przykład, niech się nazywa. I jest missing URL, a dlaczegoż to? Git missing URL. Missing in URL, jak to? Aha, musi być slash jeszcze. No i jak widać, coś się zaczęło tutaj nam dziać. On tu zaczął nam zrzucać tę zawartość tego repozytorium. To jest zerówka w ogóle, żeby nie było. OK. I mamy tak, mamy teraz w git out mamy... Nic nie mamy? No to się trochę zdziwiłem. A mamy go, tam jest ten folder git, do tego nie było widać. Dobra, on tu nam wrzucił coś. Ale to nas aż tak nie interesuje. Teraz sobie tego git outa przeniesiemy do ekstraktora. I wejdziemy sobie do tego ekstraktora. I mamy następny skrypt ekstraktor, który przyjmuje tak, git dir dest dir, czyli w tym momencie musimy zrobić sobie tak. Ekstraktor. Git dir to jest ten nasz git out. Przepraszam. .git. Chyba tak. Dest dir to jest git extract. Na przykład sobie nazwiemy go. I znowu czegoś brakuje mu. Git out to może trzeba tak zrobić. Samo to. OK. I teraz sobie on to rozpakował. To wszystko z tych commitów. No i zobaczmy, co my tu mamy w środku. Midnight Commandera używam. Git extract, git out. Tutaj patrzymy. No i mamy. I okazuje się, że mamy tutaj plik index.php. Jakiś commit. No w commicie nic ciekawego nie ma. W indeksie PHP mamy tak. Główny kod strony w tym momencie. Co widzimy? Widzimy już tak. W tej linii to może ja to otworzę w VIO. To będzie mi łatwiej tutaj chyba pokazywać. Tak. Mamy tak. Tu widzimy, że jest to SQLite 3 baza danych i nawet wiadomo, gdzie jest ten plik bazodanowy, jak się nazywa. No i po kolei, tutaj z tej bazy są jakieś nazwa, tytuł i nazwa pliku pobierana. Potem jest wyświetlane w pętli to, co zostało pobrane. Właśnie resttitle, restfilename i na końcu mamy jeszcze taki kawałeczek kodu, który mówi tak, jeżeli mamy taki parametr w pasku zadań ustawiony jak visit source, to wtedy zmienna jest ustawiona wartością tego parametru visit source i potem wykonywany jest jeszcze insert insert into visit, czyli insert do tabeli visits,
wartościami jakaś tam bieżąca data i godzina i tutaj mamy ten visitRef, czyli to, co wpisaliśmy w pasku. Natomiast no, co tutaj można od razu zauważyć? Bardzo prostą rzecz, że ten parametr tutaj w tym insercie, on nie jest w żaden sposób sanityzowany, czyli nie jest po prostu escape'owany, nie jest zabezpieczony, o może tak po polsku powiemy, nie jest zabezpieczony przed jakimiś wstrzyknięciami, czyli nie jest też bindowany, czyli można go po prostu, możemy tu wpisać cokolwiek, co zaskutkuje, że w tym insercie, w tym miejscu mamy SQL injection. I teraz musimy ten SQL injection jakoś tak wykorzystać, żeby zdobyć flagę. I teraz pytanie, gdzie może być flaga? No flaga można zakładać, że gdzieś na serwerze sobie leży. I teraz co możemy tutaj zrobić? Możemy na przykład jako visitRef podać na przykład jakiś HTML, można podać JavaScript, to wtedy uzyskamy XSS-a. Tylko pytanie, czy XSS coś nam daje, bo jeżeli zakładamy, że flaga leży na serwerze, a nie jest gdzieś po stronie klienta, to XSS nic nam nie da. Zresztą XSS byłby dobry, kiedy byśmy kogoś atakowali. Jakiś panel administratora, w sensie jakiegoś administratora zalogowanego, cokolwiek. Natomiast no, możemy w tym momencie zaatakować siebie, bo tu nie ma nawet żadnych mechanizmów logowania, więc to nie bardzo. Natomiast tutaj jest, dlaczego to spowoduje wyświetlenie tego HTML-a bądź XSS-a, no ponieważ tu możemy włożyć zapytanie, które zainsertuje nam do tej tabeli posts, skutkiem czego to, co zainsertujemy do tej tabeli post za pomocą tego SQL injectiona, wyświetli się tutaj. I to by nam tłumaczyło te dziwaczne wpisy, takie tam XXX i jakieś inne takie dziwne obrazki bez zawartości. Tam widocznie jest tak to zadanie zrobione, że to, co tam ci, którzy próbowali je zrobić, to po prostu te rzeczy tam zostają, chyba że co jakiś czas jest ten serwer czyszczony, tego nie wiem. Ok, no ja mogę tutaj pokazać faktycznie w tym momencie, że taki SQL injection jest tu jak najbardziej możliwy w tym miejscu, czyli tak, visit source. Tylko teraz tak, nie widzimy tego. Ok, sobie weźmiemy na górną stronę, wejdziemy tych kotów i dajemy sobie visit source. I teraz tak, teraz muszę trochę pożonglować tym wszystkim. W tym sensie, że mamy, co tu widzimy? Widzimy, że tu jest values, tu się kończy, czyli muszę zrobić, zakończyć jak to muszę zrobić? Visit source jest tutaj, czyli muszę zrobić tak, na przykład A, zakończyć to A cudzysłowem, bo tam jest cudzysłów w kodzie. Potem zrobimy sobie apostrof i nawias. Ja to może tu pokażę teraz. No niewiele może tu widać, ale tak, mamy cudzysłów, apostrof i nawias i to nam w tym momencie daje, zamykamy cudzysłów, zamykamy apostrof, zamykamy nawias, następnie dajemy średnik, czyli zamykamy ten pierwszy, to zapytanie, które tam jest i tutaj możemy dać dowolne
dowolne zapytanie pośredniku, które nam się wykona, przynajmniej tak powinno być. I teraz co ważne, żeby jeszcze tutaj zobaczyć, że nie ma po tym insercie tutaj nie ma żadnego wyświetlania z tej tablicy wizyt, więc tak naprawdę właściwie jakiegoś wykonania selecta czy coś no nie spowoduje, że nam się ten wyświetli ta zawartość. Czyli tak naprawdę tutaj jedynie co możemy to właśnie wbić do postów. I to teraz spróbujemy sobie wbić do tej tabeli post coś, czyli insert into, ja tutaj pokażę, insert into posts, values, nie tam było, przepraszam, title, chyba title, tak? Jak to tam było? Mamy title i file name, tak? Czyli title, file name. Patrzę, czy dałem przecinek, czy kropkę. Tutaj przecinek, file name, values. No i tutaj lecimy jakaś values test. I jako file name możemy dać na przykład, jeżeli byśmy chcieli, żeby to był, nie wiem, HTML wstrzyknięty, to może być, jeszcze sprawdzę tam jak to tam było, żeby to się potem ładnie pokazało nam. Trzeba zamknąć znacznik, tak, trzeba zamknąć znacznik i to powinno, na przykład damy sobie H3 albo H1 i test H1. Oj, średnik i jeszcze damy sobie dwa myślniki, czyli jakby wyhaszowanie reszty zapytania, gdyby coś. I to powinno nam dać, powinno nam zainsertować do tej tabeli post. Zobaczymy, czy to zadziała. Jeżeli się nie pomyliłem, to powinno to zadziałać. Jeżeli tak, to zobaczymy, co jest na dole. Więc albo się jeszcze nie odczytało, albo coś zrobiłem źle, bo nie mam też żadnego komunikatu, nie dostałem, że mam błąd w tym syntaksie, więc ok, spróbujemy sobie to ja sobie skopiuję, natomiast odświeżę sobie stronę i zobaczymy, czy to zadziałało, czy nie zadziałało. I mamy jakiś test rzeczywiście. Ja tam dałem test, tak mamy, natomiast nie wyświetlił nam się H1, bo widocznie coś spierniczyłem pod kątem tego HTML-a. Zobaczmy, co spierniczyć mogłem. Będzie strony, gdzieś to będzie na końcu. Uploads. Aha, tu zapomniałem dać. Tu powinno być src uploads. Zapomniałem dać cudzysłowu jeszcze przed tym, czyli no możemy zrobić jeszcze raz ten eksperyment, tu się i tak nic już nie, bardziej z tej strony nie jesteśmy w stanie zepsuć, więc tu chyba mówiłem, że cudzysłów, tak, cudzysłów, aż sobie jeszcze sprawdzę raz, niewiele widać, chodzi mi o tą tutaj, tu powinno być upload, src, cudzysłów, zamykanie nawiasu i dalej wstrzyknięcie nawiasu, wstrzyknięcie HTML-a już w tym momencie. Spróbuję tak zrobić. Czyli mamy tutaj nawias. Gdzie to było? To jest test i to jest tutaj przed tym już nawias dałem, tak? Czyli tak. Odświeżamy, zobaczymy jak zepsuliśmy bardzo. I to jest ten test, proszę bardzo, to jest ten test, który daliśmy w tych wąsach, no nie w wąsach, tylko w znacznikach H1 to jest właśnie ten napis. Ok, czyli uzyskaliśmy HTML injection. Jeżeli bym tu JavaScript wbił, to tak samo JavaScript też tu można wbić. I też będzie bez problemu, ale to jakby i tak nam nic
nie daje, bo jeżeli zajrzymy sobie na przykład tutaj w konsolę, to tutaj nie ma żadnych ciasteczek, żadnych danych, nic po stronie klienta nie jest trzymane i tak naprawdę no nie, jakby nic nam nie daje JavaScript, więc co możemy tutaj zrobić? Zastanawiałem się, czy nie można tutaj kodu PHP wstrzyknąć, ale no nie można wstrzyknąć kodu PHP, bo kod PHP się wykonuje już wcześniej, jakby on pokazuje, za pomocą echo on pokazuje to wszystko i no generalnie echo, no po prostu kod się wywołuje wcześniej, a tutaj już na tym poziomie, jeżeli bym wstrzyknął nawet PHP-owe jakieś komendy, zresztą tam było wcześniej widać w kodzie, że ktoś już tutaj próbował wstrzyknąć, to nam, no to raczej nic nam nie daje, bo ok, no to się po prostu wydrukuje tutaj jako znacznik HTML-owy, natomiast nie zostanie, w żaden sposób nie zostanie to wykonane, więc też nie tędy droga, więc pomyślałem sobie tak, skoro ani tak, to w jaki sposób mam się dostać do serwera za pomocą tego kodu i jakby gdzieś tam zaświeciła mi się lampka w głowie, że niektóre SQL injection można przerobić w RCE albo przynajmniej w czytanie pliku po stronie serwera. No i teraz tak, wiemy, że bazą jest SQLite, a więc pogoogliłem sobie troszeczkę. Pogoogliłem i wygoogliłem rzecz następującą, którą zaraz tutaj zademonstruję. Mamy takiego PDF-a z konferencji Black Hat USA 2017, gdzie goście opisują ataki na SQLite'a. I teraz okazuje się, że to, co nas interesuje, to się okazuje, że jest możliwość zrobienia tak zwanego takiego injectiona, czyli taki SQL injection, który wykonuje komendę attach database. Tu jest nazwa pliku, pod jaką będzie ta baza. Czyli attach database powoduje, że jakby do głównej bazy dopina się, tworzymy sobie nową bazę. Tak pokrótce ogólnie można powiedzieć, że tworzymy sobie nową bazę z nazwą pliku taką, jak tutaj podajemy, a baza nazywa się tutaj jest as.lol, czyli z taką nazwą bazy, w tym przypadku lol. Teraz w tej bazie, czyli baza jest naszym plikiem, tak naprawdę z rozszerzeniem PHP, ale to jest nasza baza w formacie SQLite'a. Teraz tworzymy sobie tabelę w tej bazie lol, tworzymy sobie tabelę pwn. OK. Encyklopedia mi się skojarzyła. Encyklopedia. I teraz do tej tabeli, do tego pola pwn wrzucamy sobie taki payload, czyli taką komendę. Jest to po prostu PHP-owy kod, który wykonuje jakąś komendę, a dokładnie tą, która pobiera ją z paska adresu z parametru cmd i wykonuje za pomocą komendy system. Czyli po prostu, jeżeli zrobimy tą operację, to mamy plik bazodanowy lol.php, w którym siedzi gdzieś tam, są jakieś śmieci, różne inne rzeczy związane z tym formatem i teraz w którymś miejscu jest ten kod PHP nasz, który wykonuje nam komendy, czyli ponieważ PHP jest łaskawy, jak ja to czasami mówię, i tam nie przejmuje się tymi właśnie śmieciami, które występują w pliku, to on po prostu sobie nam wykona ten kawałek, który znajdzie, no właśnie ten kawałek kodu wykona. I dzięki temu będziemy mogli za pomocą tego pliku wykonywać komendy po stronie serwera. OK, no teraz wszystko wygląda fajnie w teorii i teraz zobaczymy w praktyce, jak to nam zadziała i czy to nam zadziała. Skopiujemy sobie ten kawałek kodu.
i przejdźmy sobie tutaj. Tu wiemy, że tak, tu zamykamy tą pierwszą komendę i po średniku wrzucamy nasz payload. Z tym, że ja od razu tutaj mówię, że ponieważ strona nie jest czyszczona i takie rzeczy już były robione wcześniej, właśnie w momencie jak rozwiązywałem to zadanie, to okazało się, że dokładnie tego payloadu ktoś użył do po prostu tego samego payloadu użył i przez to ta tabela już lol, pwn i tak dalej to już istniało. Zresztą jeżeli my sobie teraz to puścimy, to powinniśmy uzyskać mamy komunikat o błędzie unable to open database var www lol php. Dlaczego? No bo to po pierwsze oznacza nam tutaj to, że on nie utworzył tej tabeli w tym, prawdopodobnie nie mógł jej utworzyć. Natomiast tam widzieliśmy w kodzie gdzieś, tylko nie wiem gdzie ja to teraz mam. W kodzie widzieliśmy, tu to będę miał, w kodzie widzieliśmy, że ta tabela istnieje ta oryginalna baza, przepraszam, istnieje w uploads, tutaj, uploads ktbase.db i to jest ta baza, która oryginalnie jest używana, czyli z tego wynika, że jest duża szansa, że tam musimy po prostu utworzyć tą naszą drugą bazę danych, tak, czyli wracamy tutaj i robimy coś takiego, nie var www lol php, tylko robimy uploads, zobaczymy co nam to da i w tym momencie w uploads czy coś jest, czy nie ma i tutaj mamy właśnie to, o czym wcześniej wspominałem, że table pwn already exists, czyli po prostu ta tabela już istnieje, czyli to oznacza, że ktoś już próbował takiego payloadu użyć, żeby to zadanie rozwiązać. W takim razie co musimy zrobić? Musimy sobie zupełnie inaczej nazwać ten nasz plik PHP. No, na przykład może być to najgorzej wymyślić nazwę dobrą. To zawsze trwa. Na przykład ja wiem, Komandor, bo będziemy komendy z tego wywołać, Komandor, albo, no niech tak będzie, as, lol, niech będzie as Komandor, to taka baza danych, teraz create table i teraz tabelę w tej naszej bazie Komandor sobie utworzymy jakąś inną też, znaczy create table Komandor, na przykład ABCD, niech będzie wszystko jedno, insert into, teraz Komandor ABCD, jakieś data, values i teraz values może być właśnie albo get cmd, nie wiem, to jest jakiś parametr, może po prostu c na przykład możemy dać tylko i zobaczymy co nam to daje. Patrzymy na dół, czy są jakieś komunikaty. NIRC syntax error. Ok, czyli coś daliśmy ciała. Aha, dobra, bo ja to użyłem tych pojedynczych apostrofów, a powinienem cudzysłowów. I teraz jak cudzysłów to użyję, muszę się przybliżyć, tak. Cudzysłów jak to użyję, to powinno w tym momencie nam to zadziałać. Zobaczymy. Table ABCD already exists. Ok, bo ja tu próbowałem drugi raz tą tabelę utworzyć w tej bazie Commander. No to dobra, możemy zrobić ABCDE
ABCDE i system getC, dobra. Zobaczymy teraz. Dalej jest jakiś błąd jeszcze, który tutaj zrobiłem. Aha, dobra, bo tu jest insert into values i tu powinien być nawias jeszcze za tym. Teraz się będzie pewnie znowu o tabelę pluł, że już istnieje. No właśnie. To sobie zrobimy inną tabelę A, B, C, D, E i F. A, B, C, D, E, F. I jeszcze raz to puścimy z tymi podwójnymi cudzysłowami. I z tym nawiasem tam. Ok, ja to przybliżę się. Dobra, ok. No to puszczamy jeszcze raz. I zobaczymy co nam wyjdzie. I nie ma komunikatu o błędu. O błędzie to jest jesteśmy na dobrej drodze. Czyli w obecnej sytuacji, co możemy sprawdzić? Bierzemy to sobie ten nasz adres tu i tam był uploads commandor php i widzimy, że rzeczywiście mamy nasze tutaj jakiś SQLite format, jakieś tutaj mamy binarne rzeczy, ale ogólnie jakiś jakby kawałek PHP się wykonał, czyli mamy undefined array key C i tak dalej. I tam sobie określimy jako C, no to robimy C równa się ls na przykład, albo id. I proszę bardzo, komenda id się wykonała. Mamy tutaj, że jesteśmy www.data. ls, no to tylko nie ma tych, nie pokazuje nam się w tej chwili końce wiersza tutaj, więc sobie pokażę drugą stronę. Jak widać, tu jest dużo binarnych śmieci i komenda ls daje nam tutaj wylistowanie tych plików. I tu widzimy jakieś inne pliki również. lol.php, o którym wcześniej mówiłem, jakiś execmd. Mamy nasz komandor i tak dalej, no i te wszystkie inne JPEGi, tych kotów. No i teraz możemy sobie tak listować na przykład główny katalog, nie wiem czemu się zmieszyło, główny katalog, ale bez przesady, główny katalog może listować jakieś etc, no i tak dalej. No, mamy dostęp do systemu pliku, po prostu komendy możemy wywoływać, na przykład ja wiem, akurat nic mi nie przychodzi do głowy teraz. Ale wiemy o co chodzi. Możemy tu normalnie wywoływać komendy typu cat, typu cat, chyba etc password na przykład i sobie oglądać plik etc password, inne pliki, więc normalnie mamy możliwość wykonywania komend za pomocą tego naszego pliku bazy danych. I teraz w takim razie no pozostaje nam poszukać, gdzie jest flaga. I to, co ja tutaj zrobiłem, to zacząłem od najprostszych. Znaczy, najpierw to myślałem, że w ogóle flaga jest w tym pliku z bazą danych, więc sobie wyświetliłem ten plik bazy danych oryginalny. Dałem taką komendę jak strings. Strings czy strings. To jest taka komenda, która nam wycina wszystkie stringi takie ASCII z danego pliku, czyli po prostu wszystkie śmieci gdzieś tam lądują w niebycie, natomiast zostają znaki ASCII, czyli znaki, które można przeczytać. To się przydaje często do szukania różnych rzeczy w plikach. No i tutaj, jak widzimy, tą bazę danych potraktowałem tym strings i próbowałem tutaj, tu widać, że ktoś próbował robić różnego rodzaju SQL injectiony w tym miejscu. Natomiast jaki jest format flagi? Format flagi ECSC jest. ECSC, więc poszukamy, czy gdzieś coś takiego jest. I ja tutaj tego CSC, ja tego tu nie znalazłem. No więc tak jak na szybko przewinąłem sobie no różne ciekawe rzeczy tu są, ale powiedzmy nie aż tak ciekawe z naszego punktu widzenia.
No więc stwierdziłem tak, no, nie mam pojęcia jak flaga się, jak plik z flagą się nazywa, więc zrobiłem sobie tak, ls do góry, 2 kropki i mamy, nagle się okazało, że mamy tutaj uploads, static i plik, który się nazywa this is the flag but with an unpredictable name, czyli innymi słowy jest duża szansa, że to jest nasza flaga, tylko o takiej nazwie, które było dość ciężko, znaczy, no ciężko by to było zgadnąć, bo co prawda składa się z słów tych słownikowych, ale tak czy siak fazowanie tego, żeby to skleić w ten sposób, myślę, żeby chwilę czasu mogło zająć. Szczególnie, że oryginalnie no nie wiedziałem, nie wiemy jak ten plik wygląda. No i okej, jeżeli mamy to, no to spróbujemy sobie w takim razie to wyświetlić, czyli mamy cat, 2 kropki wyżej i nasz plik. No i co? I teraz by się wydawało, że lipa, bo nic nam się nie pokazało i nie jesteśmy na dobrej ścieżce i też tak pomyślałem. Natomiast wystarczy przewinąć do końca i ukazuje nam się nasza flaga, tylko ja chyba jej drugi raz wbić teraz nie mogę, wydaje mi się. No nie mogę już tak to jest zrobione, że nie mogę drugi raz wbić flagi, także musicie mi uwierzyć, że to jest dobra flaga tego zadania. No i w zasadzie tyle, czyli podsumowując, sugerując się informacją, że gość używa kontroli wersji, trafiłem na katalog.git. Oczywiście możemy to też fazować za pomocą fazera, no ale jeżeli jest taka informacja, to można po prostu spróbować zgadnąć tak z palca. Następnie ściągnąłem tak zwany git tools, za pomocą git dumpera zrzuciłem repozytorium i na końcu z tego, to znaczy nie na końcu, ale następnym krokiem było po zrzucenie było wyekstraktowanie tych plików do takiej formy, żeby ona była czytelna, czyli no, do tego co tam w tym repozytorium było. Następnie mogliśmy sobie odczytać plik z kodem, z którego wynikało po pierwsze gdzie jest baza, po drugie wynikało, że jest tam SQL injection w pewnym miejscu, w którym można było uzyskać albo HTML injection, albo XSS, co akurat nas w ogóle w tym momencie nie satysfakcjonowało, albo można było też uzyskać właśnie RCE, czyli Remote Code Execution, za pomocą tego triku, który pokazałem z Attach Database. No i to właśnie zrobiliśmy. Za pomocą tego kodu utworzyliśmy jakby dodatkową bazę z nazwą pliku PHP, gdzie utworzyliśmy tabelę w tej bazie i do tabeli wrzuciliśmy kawałek kodu PHP, gdzie interpreter PHP po prostu zinterpretował to jako normalny plik PHP-owy i ten kod tam wrzucony, on się wykonał i mogliśmy w ten sposób czytać plik na serwerze, znaczy wykonywać komendy, a poprzez wykonywanie komend udało nam się znaleźć flagę i ją odczytać. Także no powiem tak, zadanie mnie się podobało, wymagało chwili główkowania, nie wymagało zgadywania specjalnie, to jest kurczę, to mi się właśnie zawsze podoba, jak nie trzeba zgadywać czegoś. Nie uważam za jakieś przesadnie trudne, ale nie uważam też za jakieś trywialne mega. Także tyle z mojej strony i do następnego. Będziemy dalej męczyć te zadania z CERTA. Cześć, trzymajcie się.